pszczoły miodne stały obok, a tak naprawdę w konsekwencji to ta murarka ogrodowa zrobiła zapłodnienie, a nie pszczoła miodna. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Komorek, znajdujemy się w miejscowości Długowola w powiecie grójeckim. Prowadzę gospodarstwo sadownicze na powierzchni 17 hektarach. Uprawa gruszy zajmuje 9,5 hektara. Jeśli chodzi o sad gruszowy, w którym się znajdujemy, grusze są posadzone na podkładce QL-Line. W uprawie gruszy tak naprawdę uwagę trzeba zwrócić na wszystkie aspekty związane z ogrodnictwem. To w szczególności zależy o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych, jak i prawidłowym nawożeniu tych roślin, ale przede wszystkim w uprawie grusz należy stosować dużo hormonów. Poza uregulowanymi stosunkami powietrzno-wodnymi, a także prawidłowym nawożeniem roślin owocowych, niedocenioną rolę odgrywają owady zapylające. To dzięki ich pracy nasze zbiory mogą być dorodniejsze, plenniejsze oraz jędrniejsze, a w konsekwencji nasze zbiory mogą zaprocentować niesamowitą zwyżką plonów. Wykorzystując murarkę ogrodową w swoich uprawach, zauważyłem, że wyrównała się struktura wielkościowa owoców. Zwiększyłem swoje plony o kilkadziesiąt procent. Nie ma problemów z przerzedzaniem. Zaobserwowałem, że zmniejszył się procentowy udział owoców popsutych po przechowywaniu w perspektywie wielu miesięcy. Zmienił się na plus aromat i smak owoców. Nie miałem murarki parę lat temu, borykałem się z problemami plenności tych owoców. Starałem się robić wszystko na 100%. Po wdrożeniu murarki mam jedną z odmian grusz, gdzie tak naprawdę plony miałem na poziomie 8 ton z hektara. Po wdrożeniu murarki skoczyło to do 40 ton. To, co przyniosła jesień, było wręcz fenomenalne względem plonów. Jeśli chodzi właśnie o miniony rok, to problem polega na tym, że tak naprawdę nie było dobrych warunków do zapylenia tych kwiatów z tego względu, że amplituda tych temperatur w okresie kwitnienia owoców była bardzo niska. I tak w konsekwencji te kwiaty nie powinny być zapłodnione, a tak naprawdę murarka ogrodowa zrobiła super pracę i spowodowała, że te plony w moim przypadku okazały się spektakularne. Jeśli chodzi o samo zapłodnienie, wydaje mi się, że to była duża ilość domków murarki ogrodowej na hektar i to spowodowało, że mimo, że były krótkie ramy czasowe względem prawidłowego zapłodnienia, spowodowało to, że się wyrobiły. Bierzemy aspekt wystawiania tych uli do sadu, no to zdecydowanie uważam, to powinno być 3 tygodnie przed kwitnieniem. Wtedy ona ma czas na wyklucie, wyjście z swoich różnych procesów diapauzy i w konsekwencji, jeśli występuje odpowiednia pogoda, te pszczoły zaczynają chodzić i w krótkim okresie czasu, dzięki dużej ilości pszczół, zapylają kwiaty. Jeśli chodzi o obsadę w moim sadzie gruszowym domków murarki ogrodowej, była to ilość 6 domków na hektar. W poprzednich latach również wprowadzałem do swoich sadów murarkę ogrodową, ale z powodów, jak się później okazało, stosowania niedozwolonych środków przez sąsiadów, moje pszczoły nie zdołały się rozmnożyć. W obecnym czasie zostały wyeliminowane substancje, które tak naprawdę bardzo szkodziły pszczołom. W konsekwencji reprodukcja tych pszczół jest na bardzo dobrym poziomie. Wcześniej miałem w swojej produkcji murarkę ogrodową. Robiłem to wszystko samemu, zajmowało mi to bardzo dużo czasu i pieniędzy. Po podliczeniu tych wszystkich kosztów stwierdziłem, że taki sam jest bilans robiąc to samemu, a kupując z firmy Osmia Future. Biorąc pod uwagę czas poświęcony na przygotowanie się do nowego sezonu względem wystawienia gotowych domków murarki ogrodowej robione we własnym zakresie, a biorąc pod uwagę z firmy Osmia Future, bez dwóch zdań jesteśmy na takim samym bilansie finansowym
jakbyśmy robili to samemu. Jeszcze musimy tutaj wziąć jeden bardzo ważny aspekt w dostarczaniu uli przez Osmia Future, taki, że ta murarka ogrodowa jest zdrowa, pozbawiona chorób grzybowych, jak i wirusowych. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ta murarka ogrodowa i te zapylenie jest tak ważne? Dlatego, że prawidłowe zapłodnienie powoduje, że wzrasta ilość ziarek w komorach nasiennych, a to w konsekwencji powoduje, że mamy prawidłową gospodarkę hormonalną w owocach, co skutkuje bardzo dobrymi plonami. Podobnie jak w uprawie gruszy, w uprawach jabłoniowych również wdrożyłem murarkę ogrodową, dlatego że widzę bardzo dobre efekty wykorzystując tego rodzaju pszczoły. Moje dochody wzrosły finalnie o kilkadziesiąt procent. No, chciałem tutaj podkreślić, że murarka jest pierwszym czynnikiem, który wpływa na znakomite plony i wielkość owoców w uprawie i grusz. Przez te lata opracowałem swój własny program nawożeniowy, w którym osiągam spektakularne efekty. Jeśli Państwo chcieliby poznać ten program i osiągnąć bardzo zadowalające plony, jak i wielkość owoców, zapraszam do kontaktu.